Cześć, ja jestem Rafał i jeśli jesteś tu pierwszy raz, to w wielkim skrócie opowiadam o sprzęcie i o mojej przygodzie z nim związanej. A w tym materiale chcę szybko pokazać, jak poprawnie wyważyć gimbala na przykładzie DJI RS3 Mini. I z racji, że ten gimbal wspiera natywnie wertykalne nagrywanie, to ten sposób też omówię. A cel wyważenia jest dosyć prosty. Uniknięcie niepotrzebnego obciążenia silników, tak aby samo urządzenie pracowało jak najdłużej i bezproblemowo. I pierwszym krokiem tuż przed rozpoczęciem wyważania jest zwyczajnie wsunięcie płytki do bazy oraz jej zablokowanie. A drugim krokiem będzie wyważenie pierwszej osi. I tu, żeby zacząć cały proces, trzeba ją zwyczajnie odblokować. I w pierwszej kolejności będzie dało się zauważyć, że aparat ucieka do góry albo do dołu. W tym modelu wygląda to trochę inaczej, ponieważ ta sekcja pierwszej osi została troszkę przebudowana i praktycznie wszystko znajduje się przy silniku. Więc w tym wypadku trzeba odblokować pierwszą wajchę, trzeba przesuwać na skali do przodu bądź do tyłu, do momentu, aż aparat będzie utrzymywał się w jednej pozycji. Gdy już uda się znaleźć to miejsce, blokujemy pierwszą blokadę, przekręcamy aparat pionowo, a następnie powtarzamy ten proces, tyle że w tym wypadku w orientacji pionowej i na tej drugiej skali. I tu również trzeba znaleźć środek ciężkości, tak aby aparat utrzymywał się w jednym miejscu. Gdy już udało się znaleźć środek ciężkości na pierwszej osi, wystarczy wszystko zablokować, tak aby przez przypadek nic nie przestawić i śmiało można przejść do następnego kroku, którym jest wyważenie drugiej osi. I moim zdaniem wyważenie tej osi i kolejnej jest dużo łatwiejsze, co za tym idzie, cały proces zdecydowanie przyspiesza. Przy tej osi wystarczy odblokować blokadę oraz klamrę. Da się od razu zauważyć, że aparat będzie uciekał w jedną bądź w drugą stronę i w tym wypadku również trzeba znaleźć środek ciężkości. Metodą prób i błędów wysuwać ramię w lewo bądź w prawo. Gdy już uda się znaleźć odpowiednie miejsce i aparat nie ucieka w żadną ze stron, zamykamy wajchę, blokujemy tą oś i przechodzimy do ostatniego kroku wyważania, czyli wyważenia ostatniej osi trzeciej, która chyba moim zdaniem jest najprostsza ze wszystkich. I w tym wypadku również trzeba odblokować obie blokady, ale żeby sprawdzić, czy oś jest poprawnie wyważona, trzeba sam gimbal po prostu przechylić. Jeśli aparat będzie uciekał w którąś ze stron, trzeba tą oś przesunąć do przodu bądź do tyłu. I tu również zadanie jest proste. Trzeba znaleźć taki punkt, aby aparat po przechyleniu zostawał w jednym miejscu. Wystarczy zablokować ramię, tak aby się nie przesuwało. I myślę, że w tym momencie pozostałe blokady można również uwolnić. Po uruchomieniu samego gimbala rekomendowałbym zrobić kalibrację sprzętową, tak aby gimbal dostosował moc silników do aktualnego obciążenia. A gdy gimbal skończy kalibrować już wszystkie silniki, zwyczajnie można przystąpić do pracy. Wyważenie zakończyło się sukcesem. Dodatkowym plusem tego modelu jest fakt, że on na wyświetlaczu informuje Cię, czy gimbal jest poprawnie wyważony. Jeśli będzie się z czymś zmagał, ikonka gimbala zmieni się na żółtą bądź pomarańczową albo czerwoną. Gdy czerwona, to znaczy, że jest źle. Gdy pomarańczowa, jest mocno któraś oś obciążona, ale jeszcze jako tako daje radę. Żółta, zazwyczaj gimbal nie ma większego problemu, a jeśli jest zielono, to jest perfekto. I tu trzeba od razu zaznaczyć jedną sprawę, że w tym urządzeniu nie da się płynnie przejść z trybu nagrywania poziomego na pionowy. Trzeba dokonać kilka małych zmian, ale tak jak wspomniałem, nie zajmuje to dużo czasu i delikatnie zmienia się proces wyważania pierwszej osi, a pozostałe kroki zostają takie same jak przy wyważaniu poziomym. I pierwszym krokiem, jakim wypadałoby zrobić, to wyłączenie gimbala bądź uśpienie go, zablokowanie wszystkich osi, wypięcie aparatu z gimbala, a następnie wypięcie bazy. Poprzez odblokowanie czerwonej wajchy wysuwamy bazę z podstawy. Następnie trzeba zdemontować poziome ramię. Wystarczy odblokować jedną wajchę i ramię powinno się wysunąć do samego końca. Następnie trzeba wziąć bazę i zamontować ją na tym boku, tak aby aparat mógł się wsunąć od frontu. Niestety w tym wypadku jest również możliwość zamontowania w drugą stronę tej bazy i aparat będzie się wsuwał od dołu, ale jest duża szansa, że będzie problem z wyważeniem. Więc rekomenduję tą bazę tak zamontować, żeby aparat wsuwał się z przodu. Gdy już baza jest poprawnie zamontowana, wsunięta do samego końca, zablokowana, można wsunąć aparat do podstawy. I wyważenie pierwszej osi
nawet przy zamontowanym aparacie pionowo, jest bardzo podobne do tego, co wcześniej pokazywałem. W tym wypadku również trzeba znaleźć środek ciężkości, wystarczy odblokować ramię oraz blokadę, następnie znaleźć odpowiednie miejsce, tak aby aparat trzymał się na wprost. Gdy już uda się to osiągnąć, zablokować wajchę, przekręcić aparat pionowo i w tym wypadku tu jest mała różnica, że otwieramy tą klamrę czerwoną i również szukamy środka ciężkości, tak aby aparat zostawał w tym samym miejscu. Jest to trochę mylące, ponieważ w poziomej wersji odblokowuje się białą wajchę, a w pionowej czerwoną, żeby znaleźć ten właśnie środek ciężkości. Gdy już uda się to osiągnąć, wystarczy wszystko zablokować i przejść do kolejnych kroków. A następne kroki, tak jak wcześniej wspominałem, są praktycznie identyczne jak w wersji poziomej. Gdy już uda się wyważyć każdą z 3 osi, po uruchomieniu gimbala warto pamiętać za każdym razem, jeśli dokonasz jakiejś zmiany, aby zrobić kalibrację sprzętową. I tu się powtórzę kolejny raz, tak aby aparat dobrał odpowiednią moc do silników. Ponieważ gdy moc będzie za duża bądź za mała, na pewno pojawią się jakieś problemy. Na przykład delikatne trzęsienie bądź wibracje, które będzie przynosił dany silnik, który będzie na przykład za mocno ustawiony. I tymi prostymi krokami już wiesz, jak wyważyć poprawnie gimbala. Generalnie nie jest to skomplikowana sprawa, ale przyznam szczerze, że za pierwszym razem, gdy ja wyważałem swojego pierwszego gimbala kiedyś, naprawdę miałem spore problemy, żeby to poprawnie zrobić. I przed zakończeniem tego materiału jeszcze dam takiego małego pro-tipa. Gimbal nie musi być wyważony idealnie. Może któraś z osi delikatnie uciekać, ale zazwyczaj to nie będzie problem dla takiego sprzętu z takim dużym udźwigiem. I myślę, że warto pamiętać o tym, bo ja za pierwszym razem chciałem, żeby było wszystko perfekt i traciłem naprawdę masę czasu. A w tym materiale tyle ode mnie. Cześć i do następnego.